Dzień dobry. Mówi to Protodermis. Mam dzisiaj straszny katar i opowiem wam o tym, jak wygląda kopaka Władca Lodu. To oto wspaniałe opakowanie kryje w sobie 97 elementów. Co? 97 elementów za 20 zł więcej niż Galimata Boże, nawet nie Galimata, tylko Gali 2015. Dostajemy to. No dobra, zestaw jest fajny jest, no wygląda sobie nawet całkiem nieźle, ale za tą cenę to się w pale nie mieści po prostu. Przecież za taką kasę to można mieć nie wiem co. Na przykład coś, co kosztuje 64 zł w Leclercu. No, ale pomijam to oczywiście, ale po prostu polityka Lego, jeśli chodzi o cenę w tym momencie, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Normalne zestawy z systemu kosztują tyle, że wychodzi po 50 groszy za element, a tutaj wychodzi 2 zł, a czasami 2 zł z hakiem, bo niektóre idiotyczne sklepy pokroją. A dobra, nawet nie będę wymieniał z nazwy, bo jeszcze mnie do jakiegoś sądu pozwał. W każdym razie wiecie, o które 2 sklepy chodzi. Życzą sobie za niego 110 zł. Chyba ich pogięło już do reszty. Zestaw jest zajebisty. To trzeba mu przyznać. No, wygląda sobie całkiem nieźle. Ale po prostu to jest paranoja, ile on kosztuje. Paranoja. Porównam go teraz do paru rzeczy, które tutaj przytargałem ze sobą. Bo słyszałem dużo głosów, że nie robię tego i nie wiecie jakiej wielkości są zestawy, więc pomarańcz, banan i moja ulubiona rzecz tutaj z tych rzeczy, które sobie przyniosłem, butelka po piwie Bernard, czeskim piwie Bernard, polecam, to Protodermis. Ale nie o tym będziemy dzisiaj gadać, tylko trochę o klockach. Kopaka prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Zdecydowanie najlepiej wyglądający Toa ze wszystkich z nowej linii. Jest najbardziej według mnie dopracowany. Ma pancerz z obu stron nóg, tak jak widać. Tutaj nawet na plecach coś ma. Ale są takie miejsca, które mi się nie do końca podobają. Na przykład naramienniki od przodu wyglądają genialnie. Można je pozować w różnych konfiguracjach, ponieważ są nawet na 2 stawach założone. Ale już z tyłu nie wygląda to tak dobrze, nie pokrywają całego ramienia. Nie jest to jakiś bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o to. Chociaż, tak jak mówiłem przy recenzji Gali, wykorzystuje właśnie on tutaj te 2 dodatkowe kulki, które wystawały u Gali na zewnątrz i no, daje to pewne nowe możliwości, jeśli chodzi o montowanie tych elementów. No i z przodu wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Co mi się nie podoba, no ale to myślę, że wszystkim, więc to nie ma co o tym za bardzo się rozpisywać, że te tutaj wzorki to są tak naprawdę naklejki. No już za cenę, za jaką sobie życzą za pojedynczy element w tym zestawie, mogli nadrukować to po prostu, a nie robić naklejki. Ręka się rusza, generalnie ma dosyć duży zakres ruchów. Pancerz troszkę przeszkadza czasami, ale tak jak mówiłem wcześniej, jest na 2 stawach założony, więc można go dosyć swobodnie tutaj przemieszczać w różnych konfiguracjach i ustawić go tak, żeby ręka ruszała się swobodnie. Co mi się nie podoba, jeśli chodzi o tutaj ten ruch ręki, niestety nawet te stawy oporowe nie bardzo pomagają, żeby ona sama z siebie nie opadała. Gali miała chyba podobnego ciężaru broń, albo może nawet lżejszą, a miała 3 takie te tutaj zębatki dające opór, a Kopaka ma tylko 1. Gali miała 3? Będę musiał sprawdzić i dopisać, bo nie pamiętam. Na pewno miała więcej niż 1, a Kopaka ma tylko 1. Przy podobnym ciężarze broni, a tutaj nawet może mieć więcej pancerza czasami, bo Gali te naramienniki dodatkowe miała osobno założone tak jakby. Czy nie? Oj nie, spieprzyłem. Faktycznie miała też na tym stawie. A to nic. Tylko na dodatkowej kulce. W każdym razie no, u niej ręka trzyma się dużo lepiej i naprawdę nie opada, a u Kopaki się dosyć często zdarza, że opada. No, jest to dosyć denerwujące.
Druga ręka nie ma mechanizmu żadnego, jest na sztywno założona. No i mimo tego, że tarcza jest dosyć duża, to ręka jakoś nie opada sama z siebie. Dopiero trzeba ją trochę pobudzić do tego. Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego, no to w sumie jeszcze nawet nie widziałem tego sam, że nie przyglądałem się temu, że można założyć te elementy tarczy jako narty. Zobaczmy może, jak to będzie wyglądać po założeniu, bo sam jestem aż ciekawy, jeszcze tego nie widziałem wcześniej. Powiem szczerze, nawet nie tak głupio, jak myślałem. Może słabo widać. Tak wygląda kopaka z nartami założonymi. A dla porównania, tak wygląda prawdziwa narta. Może to nie jest dobre porównanie. Zaraz sobie nartami wybiję dziurę w ścianie. No nic, dobrze. W takim razie mamy jeszcze do kopaki jak zwykle dołączoną złotą maskę w tej nowej edycji. No, kopaka, muszę przyznać, ze złotą maską wygląda dosyć ciekawie w porównaniu do innych, bo komponuje się to z jego złotą zbroją. No nie ma tragedii, jeśli o to chodzi. No, pajączek jest taki sam jak był w gali, w tym samym kolorze, jest też srebrny. No, tu nie ma się raczej o czym rozpisywać. Fajny pomysł, że dodają coś do pudełka dodatkowego, ale nie jest jakoś mega wybitnie fajną rzeczą to. No i porównanie. Kopaka mata, kopaka nuwa. Tak wielkościowo to widać że mniej więcej, że nowy kopaka jest gdzieś o głowę wyższy od swoich poprzedników, albo nawet i dwie. No, szczegółowością na pewno ich zdecydowanie przewyższa. Ogólnie mi się podobają nowi to, no nie mam akurat do tego zastrzeżeń, jeśli chodzi o design. Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba w tym, jest absolutna dysproporcja po prostu ceny do ilości elementów. Co się rzuca w oczy na pierwszy rzut oka, to powiedziałem bardzo mądrze, że nowa maska jest wybitnie mała, zwłaszcza porównując ją do wersji Nuva. Powiedziałbym nawet, że proporcjonalnie do wielkości ciała to nowa maska bardziej jest wielkości normalnej głowy, a stara, jak się porówna tutaj te dwa zestawy ze sobą, wygląda dosyć karykaturalnie, jest taka duża strasznie. W sumie chyba taki był zamysł oryginalnej serii Bionicle, bo to nie miały być głowy bohaterów, prawda, tylko maski, tak jakby jakichś kultur maoryjskich. No i one były takie dosyć duże, więc no to już zależy od naszych upodobań, czy nam się bardziej podoba ten mistycyzm pierwszej generacji, czy bardziej realizm, jeśli chodzi o oddanie proporcji. Co jeszcze mogę tutaj takiego powiedzieć ciekawego na ten temat? To jest mój problem polegający na tym, że ja patrzę na to z perspektywy kolekcjonera, a wy chcielibyście, żebym patrzył na to z perspektywy dziecka. Dla mnie ten zestaw ma dobrze wyglądać na półce i ewentualnie fajnie się go budować. No, jeśli chodzi o zabawę przy budowaniu, to była ona dosyć mocno znikoma, bo części jest mało. Jest tylko 10 więcej części niż w gali, a cena jest o 20 zł wyższa, jak już zdążyłem kilka razy ponarzekać. Więc wartość budowlana jest niska, ale wartość estetyczna jest bardzo wysoka. Naprawdę, zestaw prezentuje się genialnie. Tak więc polecam. To a Protodermis.